Hello and good morning, my friends. This is Marta and welcome at my Drop of Sunshine studio. Today, I thought it's the first day of the month, so I'm gonna be sharing with you one of those special big wow factor cards which I haven't been posted for some time. So I thought it's right about the moment to start a new month from something nice and super pretty. Dzień dobry lub też dobry wieczór, z tej strony Marta i witam Was bardzo serdecznie, kochani, na moim nowym tutorialu. Jest początek miesiąca, więc pomyślałam, że zaczniemy z wysokiego C i pokażę Wam jedną z tych właśnie większych, rozbudowanych kart na 40 urodziny. Dzisiaj mam okazję, będę tą kartkę tworzyć. Ja już nagrałam wideo wcześniej, ale dzisiaj dopiero wzięłam się za jego obróbkę, więc mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dzisiaj to wideo dla Was wypuścić i będzie Wam się ono podobało. So, my friends, at the beginning, I am creating myself a little front panel which I cut from the pattern paper, and now I am using those two border dies just to embellish the sides of that little panel a little bit. And these dies are from the creative expression. I'll have to check in a minute, and I will post it on the supply list down below to let you know what the die and exact name is, but as I cannot remember just now. However, I am recording the voiceover downstairs, so just to not wake up my son, as you know. It's super early in the morning, so I just thought I'll kick off the video so I could release it from my phone memory while I'm drinking my morning coffee. A więc na początek wzięłam sobie kawałek papieru z takim wzorkiem w różyczki i przykleiłam do niego dwa takie wykrojniki brzegowe, znaczy papierki wycięte z wykrojnika brzegowego. Zdaje mi się, że jest to wykrojnik firmy Creative Expression. Muszę to zaraz sprawdzić, ale powiem Wam szczerze, że siedzę sobie po cichutku jak myszka na dole, dopijam sobie moją poranną kawkę, ponieważ moje chłopaki jeszcze śpią, więc nie chcę się tam za dużo kręcić, więc zostawię Wam wszystkie materiały w opisie. I tutaj przykleiłam sobie właśnie, jak widzicie, te dwa papierki, które sobie wycięłam, te dwa brzegowe wzorki, i teraz naklejam całość na większą fioletową podkładkę i zobaczcie, jak pięknie nam się ten wzór odznacza i tak nadaje takiej elegancji całej tej kartce. I really love how this the edge die cuts looks and how they enhance the card. They already immediately add this elegant look to the card, so I really love to create that kind of effect with the dice. And now I am adhering my panel to my card base. This is 8x8 square card, so this is gonna be one of those big fancy cards in a box. And yes, I think it's one of my staples. Like I love to create those cards, and not very often. Like obviously they're much more time consuming. However, whenever I only have this opportunity to create something special, this is probably 8x8 size card. It's the thing I love to do the most. Kochani, przyklejam sobie ten panel na moją bazę. To jest 8x8 cali, czyli 20x20 cm, tam mniej więcej ta kartka. I kiedy mam okazję tworzyć coś specjalnego, właśnie to ten rodzaj, taki rozmiar kartki jest dla mnie najbardziej właśnie takim odpowiednim, ponieważ dużo się na tej kartce zmieści i można naprawdę fajne kompozycje sobie ułożyć. Także na specjalne projekty zawsze wybieram ten większy rozmiar, chociaż karty DL też są fajne, czy jakieś tam mniejsze, ale ja mam taki problem, że ja zawsze lubię dużo rzeczy dodać, więc nie chcę, żeby to wszystko było takie wciśnięte, dlatego też lubię właśnie tworzyć takie większe projekty. I'm having this Victorian Rose die from Tattered Lace. It's got this lovely like a border and a die which has already like a little inside cuttings, which gives a sort of a embossed design. And this is like one of the highlighter for the Tattered Lace die because they do it quite often.
and I really love it because it gives this beautiful texture to the die cut piece and it's absolutely gorgeous. Kochani, mam tutaj taką rameczkę z wykrojnika Tattered Lace i ma on kilka tam elementów, w zasadzie środkowy taki wianuszek plus dwa wykrojniki w środeczku mniejszy i na zewnątrz większy, żeby można było sobie wyciąć dodatkowe kształty i podkładki. I to, o czym mówiłam przed chwileczką po angielsku, wykrojniki Tattered Lace mają taką fantastyczną cechę, że bardzo często one mają dużo takich właśnie malutkich nacięć w sobie i dzięki temu, jak się wykrojuje ten kształt, to on ma od razu taką piękną teksturę i wygląda to po prostu jakby było wyembosowane i naprawdę lubię te wykrojniki, także tutaj właśnie jeden z nich i mam do tego jeszcze pasujący folder do embossingu, także w ogóle jestem super mega zadowolona z tego, uwielbiam tą firmę i no cały czas powiększam swoją jakąś kolekcję tu i tam, gdzie tylko to jest możliwe i to jest właśnie ta jeden z tych wykrojników, które naprawdę bardzo lubię, a dzięki temu i ja też w innych wideach, jak mówię o wykrojnikach, często o tym wspominam, że bardzo lubię sytuacje, w których wykrojnik ma osobny ten brzeg do wycięcia, ponieważ no zwiększa to nasze możliwości, możemy sobie gdzieś to wyciąć na środku, same dziurki, sam wzór, możemy sobie to wyciąć gdzieś tam na zewnątrz, także naprawdę uwielbiam je za ich uniwersalność i za takie dobrze przemyślane wzory. Także jeśli szukacie wykrojników, to na pewno Tattered Lace jest jedną z takich firm, które są godne uwagi i zainteresowania się. As you can see, I added some double-sided foam tape just to give my frame a little bit more dimension, and that way I have this lovely wreath. I put a smaller piece of the white cardstock in the middle and I left the gold outer edge, and I'm doing that because I'm planning to add some a die cut number in inside, and I want to have it distinguished from the gold because it's gonna be a gold number. So if I would leave the frame underneath just in the gold cardstock, it wouldn't be visible, the number wouldn't be as much visible. Kochani, do tej mojej rameczki ja użyłam sobie dwustronnej taśmy takiej piankowej po to, żeby podbić i w środeczek wsadziłam kawałek białego papieru po to tylko, że będę sobie tam później doklejała jeszcze numerek i on będzie wycięty ze złotego papierka, więc jeśli zostawiłabym środek też złoty, to później ten numer nie odznaczałby mi się tak bardzo. I have the bunch of the ready like flowers, leaves, all these little elements to dress up my cards, and this little like a paper flowers elements you can see they're also coming from a Tattered Lace, and this is on their print and die collection, so you could print yourself these flowers and then there's a matching die to cut them. And as well, they all have those little incisions which give them extra dimension as well. Mam tutaj cały zestaw elementów wyciętych, przygotowanych do mojej karteczki i te kwiatuszki, te takie elementy, które widzicie, one pochodzą z takiej kolekcji właśnie Tattered Lace, które są z płytą CD. Na tej płycie CD znajdują się kwiatuszki w różnych kolorach i możemy sobie wydrukować je właśnie i potem użyć pasujących wykrojników i tworzą nam się wspaniałe elementy do dekupażu i te kwiatuszki, one mają właśnie wykrojniki do tych kwiatuszków pasujące do wydruku, mają też takie drobniutkie nacięcia, które powodują, że te kwiatuszki automatycznie mają też teksturę i właśnie uwielbiam. Ja miałam takie wielkie szczęście, że ja dostałam kolekcję około 20 płyt z różnymi właśnie takimi elementami do wydruku firmy Tattered Lace, także wielkie błogosławieństwo na mnie spłynęło i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę uwielbiam je i kocham to, że one są w kilku kolorach, można je sobie wydrukować i te wykrojniki pasują do właśnie drukowanych kwiatuszków idealnie.
And now, and as you can see, I am mounting that number 40 in the middle, and this is why I needed this white cardstock piece, so that way the numbers are much more visible. Przyklejam sobie numerek 40 w środku tej mojej ramki i właśnie dlatego skorzystałam z białego papieru pod spód, po to, żeby ta 40 mi się dużo bardziej odznaczała. And now I will be trying to find myself like a perfect composition. I will just make a dry run with all these flowers and little elements, and once I'm happy I will be gluing them down with my hot glue gun. And here you can see I've got more of those hand-printed elements from the Tattered Lace collections, and they're absolutely gorgeous. I love them so much. Teraz robię sobie tak na sucho kompozycję i jak już mi się coś tam spodoba, to sobie przyklejam przy pomocy kleju na gorąco i mam jeszcze więcej właśnie tych wydrukowanych kwiatuszków. Oprócz tego mam jeszcze 2 kwiatki z foie Miranu i później dodam jeszcze troszkę więcej tych foie miranowych kwiatuszków, po to, żeby właśnie ta kompozycja była bogata, żeby była różnorodność tekstur, faktur i takiego, wiecie, no wielowarstwowość. O, to bardzo, bardzo lubię to na kartach, także bardzo mi się ten look podoba i sama lubię tworzyć, sama uwielbiam oglądać właśnie na Facebooku, na różnych grupach, szczególnie na polskich stronach właśnie dziewczyny królują w robieniu takich właśnie wielowarstwowych, fajnych kart z kwiatami, z foie Milanu, z elementami do wycięcia. Także to też jest dla mnie zawsze inspiracja, jak patrzę sobie na pracę moich tam ulubionych artystek i dziewczyn, które też się zajmują scrapbookingiem i jakaś taka inspiracja dla mnie też z tego jest. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, dziewczyny. Ja patrzę na Wasze kartki, jeśli oglądacie ten mój filmik, i bardzo, bardzo się nimi zachwycam i mam nadzieję, że moja propozycja też Wam przypadnie do gustu. My friends, as I was saying in Polish, that I am creating that composition from different flowers, die cut pieces, and this is something which is really, really close to my heart. And I think in Polish scrapbooking in general, there is that tendency of creating those multi-layers, like lots of the flowers, leaves, and die cut elements, because Polish girls are in love with the scrapbooking papers. That's one thing you can tell, that I think the papers and these elements for Miran flowers are one of those staples in Polish crafting. So as I was saying, I love watching the other girls' inspirations, and I also love to create those multi-dimensional, multi-layered looks. So I hope you enjoy my card, and that will give you some inspiration as well. One another thing I love to do while creating my flower composition is to add a little bit of the gold foliage. I usually prefer to use those very thin leafy dies, and I am cutting like a few 3 or 4 elements from the golden mirror cardstock, and I would like to glue them along with my other flower compositions, because I think this gold element just add that extra elegance and this lovely shiny look on my card. I jedną z rzeczy, które lubię robić przy tworzeniu moich florystycznych kompozycji, jest dodawanie takich złotych dodatków.
bardzo lubię i podoba mi się to, kiedy mogę użyć sobie właśnie jakiegoś tam wykrojnika z takim właśnie delikatnym listeczkiem albo jakąś gałązką, coś takiego naprawdę delikatnego, malutkiego i drobniutkiego elementu i powycinać sobie właśnie ze 3-4 takie listeczki czy takie gałązeczki w kolorze właśnie złotym z takiego świecącego złotego papieru i gdzieś tam poprzetykać to w mojej kompozycji, bo myślę, że nadaje to takiej fajnej elegancji i też takiego dodatkowego blasku do całej kompozycji. And one thing I am asked about all of the time, I must tell you, my friends, is that many of you has always says to me like, oh Marta, your card's looking so well, and it's nothing like mine, and this is not true. Every card is beautiful and pretty, and the one thing I'm using here is just a simple trick of enhancing the card by adding this rich composition. So if you ever think and feel that your cards are not looking as great, there's someone else you look over, just try to double up the amount of the flowers and leaves, and really try to diversify your composition from using a different texture, different elements, and try one more time for a change. Like if you're creating a card and you're thinking, oh, I will glue like 1 or 2 flowers and 2 leaves, try to gather along all the leaves you have in your like die cut elements collection. Just try to cut 2 or 3 from each design and really try to build up the flower composition. Add some like a stamped image flower, and then maybe like a dimensional flower. It does not have to be foie murant unnecessarily if you don't have it, but try to make your own like a dimensional paper flowers. I also have the YouTube video on that if you would like to see. If you don't know where to start, I have a step-by-step tutorial where I show you like from in very easy way you could do and shape your paper flowers just from the stamped image, so you don't even need to have any dies for that. So I'm really encourage you, my friends, if you would like to make your cards looking more special and give them that wow factor, then definitely try to build up your composition. No i taka rzecz, którą muszę powiedzieć, że bardzo często jestem zapytywana, może nie na polskich grupach, nie aż tak często, ale zdarza mi się, że często właśnie niektóre osoby, czy tam niektórzy z moich znajomych i przyjaciele i osoby, których nie znam też, komentują to, że o, twoje karty tam właśnie wyglądają tak dobrze i tam dużo się dzieje i chciałabym, bo to głównie my, dziewczyny, okupujemy tą scrapbookingową dziedzinę, ale chłopaki też się zdarzają, scrapkują. W każdym razie to dziewczyny zazwyczaj no w ogóle nie zdarzyło mi się, żeby chłopak akurat tak do mnie napisał. W każdym razie chodzi mi o to, że niektórzy piszą, że o, takie piękne te karty i taka bogata kompozycja, ja bym tak nie umiała. Także zachęcam wszystkich, jeżeli chcecie sprawić, żeby wasze kartki naprawdę wzrosły i tak wyglądały dużo lepiej, to nic naprawdę trudnego. Spróbujcie właśnie tak jak ja tutaj pobawić się tą kompozycją. Zbierzcie sobie, jeżeli macie wykrojniki, korzystacie z wykrojników, to zbierzcie sobie wszystkie te liście, które macie, bo na pewno jeśli ktoś już kupi tą maszynę do cięcia, to ma tych wykrojników tam ze 2-3 zawsze, nawet jeżeli na początku gdzieś tam zaczyna, to postarajcie się wyciąć sobie właśnie po 2-3 listki z każdego rodzaju, czy też może dziurkacze, lub też możecie listki zrobić osobno, pokolorujcie sobie papierki, albo nawet z zielonego, z różnych odcieni koloru zielonego, powycinajcie ręcznie listki i spróbujcie naprawdę rozbudować tą kompozycję, kilka kwiatów, kilka listków. Mogą być kwiatki foamiranowe, mogą być piankowe, które można łatwo dostać w różnych sklepach. Do tego jakieś elementy do wycinania właśnie, mogą być kwiatki, które stemplujecie, lub też możecie sobie nawet sami narysować kwiatuszki, naszkicować ołówkiem na papierze i powycinać. I naprawdę spróbujcie rozbudować tą kompozycję i zobaczycie, że automatycznie wszystkie wasze kartki po prostu będą wyglądały, dostaną tego efektu wow, bo zawsze wtedy, kiedy się dużo dzieje,
że jest tam na bogato, to naprawdę wygląda to lepiej. Wiadomo, że też trzeba trzymać jakieś zasady kompozycji i prawda, no bo jak się napaćka wszędzie na całej kartce, no to jak jest za dużo, to też nie jest za dobrze. Ale jeżeli macie tak jak ja na przykład tutaj z jednej strony właśnie z tej lewej strony tej mojej rameczki rozbudowuję sobie kompozycję i dodaję dużo elementów, to naprawdę wizualnie ta kartka staje się dużo bardziej atrakcyjna. Także polecam Wam, jeżeli myślicie o tym, żeby właśnie ulepszyć swoje kartki, to naprawdę to nie jest nic takiego, wiecie, trudnego. Pobawcie się tą kompozycją i tą wielością faktur i różnych dodatków i zobaczycie sami, że Wasze kartki automatycznie będą wyglądały dużo lepiej. I glue myself 2 layers of a die cut piece saying a birthday, which I am planning to stick right beside the number 40. And now I have this little white tag, a little banner, which I cut from the white cardstock, and I am placing the letters. This is gonna be the birthday girl name, Carolina, which is like version of a Polish version for name Caroline. And I'm just trying to glue those letters quite straight, just so it looks nice and neat. And this is something I really love to do. I love to create those name signs from the letters because I think it looks so gorgeous. I mean, many occasions I am also printing the signs, sentiments for my card, or also I'm using this mink foiling technique as well, which you can add your foil to your printout element. All you have to do is just to use a laser printer, and once you have it, then you can add the piece of the foil over the printed sentiment and give it a gold spark or whatever color of the foil you have. You can use it. However, I do think that those separate cutted letters from the mirror cardstock, it's not only gives this professional, like really lovely look, but it also gives that nice texture and dimensional to the card. Wycięłam sobie taki napis urodziny i tam właśnie skorzystałam z takiego brokatowego papieru na podkładkę, bo miałam tam taki właśnie element shadow, czyli napis jest wycięty i dodatkowo jest taka podkładka w kształcie tego napisu i to sobie przykleję koło tej mojej cyferki 40. Natomiast teraz pracuję sobie nad takim tagusiem, nad takim małym banerkiem, który wycięłam z białego papieru i tutaj przyklejam sobie złote literki, które również wycięłam. Mam taki mały alfabet, który był załączony w jednej z gazetek skrapkowych i właśnie korzystam, bardzo lubię wycinać te literki, mimo że często właśnie w pośpiechu albo na jakichś prostszych kartach sama sobie drukuję te napisy. Często też korzystam z takiej maszyny Mink Foil Machine. To jest maszyna do nakładania takiej sreberkowej czy tam złotkowej folii. Co potrzebne do tej maszyny to, że trzeba mieć drukarkę laserową i drukuje się ten napis właśnie tymi tuszami laserowymi i później nakłada się taką folijkę i przepuszcza się przez to urządzenie właśnie. Dam Wam linka może w ogóle do tej maszyny. Jeżeli ktoś by chciał sobie coś zobaczyć albo więcej się dowiedzieć, to znajdziecie sobie tutaj linka pod spodem do tej maszyny. Także bardzo fajny pomysł, ciekawy na dodawanie złotych
złoceń na napisach, natomiast tutaj skorzystałam, taka praca od serca to jest, więc chciałam wyciąć te literki osobno i wszystko ładnie powyklejać. No i też wiadomo, to jest dodatkowa tekstura i coś takiego fajnego też, jeśli mam okazję, to akurat lubię to robić. Wcale mi to nie przeszkadza, że to odrobinkę więcej czasu zajmuje. No wiadomo, wtedy kiedy mam czas, no bo jak nie mam czasu, no to wydrukuję i pozłocę ten napis, ale jeśli mam czas, to naprawdę lubię to robić. So, my friends, my card is nearly coming to an end. I still got a little bit to dress it up, but as you can see, I am just working on a composition, so it's nothing really difficult. You can see how am I doing it, but from this place I want to say that I am so thankful for having you in my life, for watching my videos, my tutorials. This is a huge compliment for me, all your lovely messages and beautiful kindness and support you're showing me. I am really feeling great and grateful and blessed to have you in my life. That I can't even say that. I'm probably saying that in every video, but this is my reality. I love creating those video content for you, but the more thing I love to have from making the video is to have this contact with you, and to being able to be a part of this crafting family. So I just want to share, as I am receiving so much kindness, I just want to give that kindness back, and this is my way to say thank you by creating and showing you my creative process. So I hope you enjoy this project and this today card inspiration. Kochani, no moja kartka już dochodzi prawie że do końca, tam niewiele już się dzieje. W zasadzie sobie tutaj wszystko przyklejam i w zasadzie no, główna część wideo właśnie to tworzenie tej kompozycji, ale chciałam Wam tutaj jeszcze na koniec tego mojego wideo powiedzieć, że bardzo mocno jestem Wam wszystkim wdzięczna za to, że oglądacie, komentujecie, dzielicie się moimi pracami. Naprawdę jest to dla mnie ogromny komplement i zawsze powtarzam to, że mam w życiu ogromne szczęście i takie błogosławieństwo, że mogę sobie żyć tą moją pasją i tworzyć i dzielić się z Wami, i przede wszystkim właśnie lubię tworzyć te wideo, ale bardzo lubię się dzielić nimi z Wami, dlatego że no dzięki Wam to tak naprawdę wszystko się kręci i Wasze wsparcie jest dla mnie ogromną radością i bardzo lubię być częścią tej skrapkowej rodziny i mam nadzieję, że moje inspiracje, moje kartki też Wam się podobają i też czerpiecie z nich jakąś radość, czy może wiedzę, czy może jakąś właśnie podpowiedź dla Waszego tworzenia. A jeśli Wy macie dla mnie też jakąś poradę, to ja bardzo otwarcie, zawsze chętnie wysłucham każdej jednej porady, bo często właśnie zdarza się, że ktoś mówi, a nie wiem czy napisać, ale w końcu napiszę, a dla mnie to jest strzał w dziesiątkę, taka właśnie gdzieś tam porada, której nawet mogłam sobie nie zdawać sprawy albo nie wiedzieć, także naprawdę kochani, jeśli coś zauważycie, to piszcie śmiało i otwarcie, po to między innymi też tworzę, żeby się też sama uczyć i doszkalać, bo pomimo tego, że robię to już prawie że od 10 lat, to zawsze jest miejsce na poprawę, zawsze jest ten taki, wiecie, element, że coś nowego można się dowiedzieć, zobaczyć. Ja też ostatnio, mimo tego, że bardzo dużo pracuję na przykład z tuszami do embossingu, to ostatnio patrzyłam właśnie na live'a innej osoby i wow, dowiedziałam się rzecz, której nie wiedziałam i cały mój takie embossowa wiedza, prawda, legła w gruzach. No może nie tak do końca, ale wiecie, no zawsze jest szansa na to, żeby się coś dowiedzieć, coś zobaczyć, także jeżeli macie jakieś uwagi, to piszcie kochani do mnie, bardzo mocno i gorąco Was o to proszę, żebyście się nie powstrzymywali, także jak coś chcecie, to naprawdę piszcie w komentarzach, napiszcie też może jakiego rodzaju kartki i filmiki najbardziej lubicie i co sprawia Wam największą radość, jeśli oglądacie mój kanał i jakiego rodzaju filmiki byście chcieli zobaczyć, bo ja też jestem tego ciekawa i może dzięki właśnie Waszym podpowiedziom też będę mogła stworzyć dla Was coś interesującego, bo tworzę to i dla siebie, ale i też przede wszystkim dla Was, także dajcie mi tutaj znać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć i co Was najbardziej interesuje, czy może jakiś temat, żebyście chcieli, żebym rozwinęła, także czekam na Wasze komentarze i dziękuję Wam jeszcze raz z całego serca za to, że tutaj jesteście ze mną. So my friends, one more thing I want to say, I just said that in Polish, that
I am creating the content for me to being able to learn myself, but also for you. And most predominantly, I am creating it for you because I want to share my projects, my card, my knowledge with you, and my ideas, my inspiration. But because I'm creating the channel for you, I would love to hear from you what kind of cards and content you are love the best, what videos you are finding more enjoyable and you would like to see more of them. So if you have some ideas or things you would like to see, or maybe there's some topic subject is interested for you, just let me know in the comments below, and I'll be able to maybe record some videos for you. So definitely do not hesitate if there's something you would like to see or find out more about, or more type of a specific content, whether it's a bigger card, smaller card, simply card, some tricks and tips. Let me know please in the comment section below. I'll be so happy to hear and see your opinion. What do you think, what you would like to see? And lastly, as this final touch and a cherry of the top, I am adding a few of the flower stamens just individually. I'm not using them as I am using some of the flower stamens in the flower centers, but what I love to do is to grab a few of them and just fold it in half and create those extra a little bit embellishment. I'm just folding it, add the glue, a little bit of the hot glue just to roll them up together, and those little compositions of the stamens I am gluing here and there just to enrich the whole flower arrangement. Ostatnią rzecz, jedną z rzeczy, które lubię robić ostatnio tutaj w tej kartce i we wszystkich innych moich pracach, to na sam koniec, jak mam taką właśnie bogatą, kwiatową kompozycję, to lubię sobie wziąć troszeczkę tych pręcików do tych moich kartek i razem zebrać je po kilka sztuk, tam po 4, po 5, zgiąć na pół i zabezpieczyć odrobinką kleju, i takie właśnie dodatkowe właśnie elementy przyklejam sobie pomiędzy moimi kwiatuszkami i naprawdę dodaje to takiej ciekawości całej kartce. Tutaj jeszcze mogliście zauważyć, mam kilka fioletowych kwiatków, które również pomyślałam, że będą pasowały do całej kompozycji i tak troszeczkę ją ożywią, ponieważ były tu same jasne kolory i ten ciemny fiolet dodaje takiego, wiecie, dramatu do całej kartki i myślę, że pogłębia jeszcze tą kompozycję. I added also a few very dark purple flowers to my composition, even though the colors were muted, but I thought this is something which really enhanced this flower arrangement, is to adding that extra piece, but not too much. If I would add some darker flowers, that would be either very small flower filler like I'm doing here, or have this one big bold darker flower in the composition, but definitely not too many. They just work as an accent rather than have them in all entire composition. I jak powiedziałam, właśnie jeśli chodzi o te ciemne kwiatuszki, to należy przy takich właśnie jasnych kartkach, nie dodawałabym ich zbyt wielu, korzystam, jeśli układam kwiatki, to będzie to taka malutki dodatek, czyli mniejsze takie kwiatki na zasadzie wypełnienia, albo jeśli chciałabym skorzystać z większych kwiatów, to zdecydowanie jeden duży, ewentualnie jeden duży, jeden mniejszy i to wszystko, i wówczas tam pozostałe kwiatuszki wypełniające będą w kolorze jasnym, tak żeby nie było dużo za ciemnego. Także taka moja porada, jeśli robicie kompozycję, to starajcie się właśnie jasne kwiaty, a uzupełniać ciemniejszymi, a jeżeli ciemny kwiat, to wtedy uzupełniacie go jasnym, żeby nie było zbyt ciemno, zbyt dużo ciemnego. So this is my cards. I hope you enjoyed this video tutorial,
And thank you once again to being here with me. I wish you all the best, my friends. Stay blessed and have a lovely day, and bye bye. So, kochani, to jest moja karteczka, koniec praktycznie, także dziękuję Wam, że jeśli dotrwaliście do tej chwili. Mam nadzieję, że projekt Wam się podobał i życzę Wam wszystkiego dobrego i kreatywnego, żebyście czerpali właśnie taką radość z tworzenia i kochali to, co robicie, bo to jest w życiu największe szczęście, jedno z największych, bo dla mnie największym szczęściem jest rodzina, ale jeśli chodzi o moją pracę i pasję, to możliwość robienia tego, co się kocha, to jest naprawdę duże błogosławieństwo w życiu, także życzę Wam tego wszystkiego, abyście zawsze żyli z pasją i prowadzili właśnie takie ciekawe życie, robili to, co kochacie, bo to jest spełnienie, mi się wydaje. My friends, and here close up look on the card, you could see it in the full daylight, and then you would be able to see how I dress up the card in the inside of as well, because I add the matching inside layer because such a lovely card deserve to have the nice inside part as well. Tutaj możecie zobaczyć w pełnej krasie i również jak wykończyłam środek, ponieważ jak jest elegancka karta, no to nie wypada, żeby środek, prawda, pozostał gładki, też trzeba coś tam dodać i postarałam się, aby pasowało do siebie. Także dziękuję Wam bardzo, życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko, pa pa!